Zbiory Muzeum Auschwitz to nie tylko przedmioty historyczne, które zostały w większości znalezione na tym terenie po wyzwoleniu obozu, czyli te wszystkie walizy, buty, garnki, ubrania, ale również prace artystyczne wykonane przez więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Muzeum Auschwitz posiada największy zbiór prac tego typu. Są to prace wykonane nielegalnie, czyli w największym sekrecie przed władzami obozowymi, ale również prace wykonywane na zlecenie SS. Najcenniejszą częścią zbiorów artystycznych są oczywiście prace wykonane nielegalnie. Największą grupę stanowią portrety więźniów. W obozie człowiek sprowadzony był do numeru. Odebrano mu wszystko, odebrano mu imię, nazwisko, przydomek, zdrobnienie, dokumenty osobiste. Nadano numer, który miał natychmiast zapamiętać, na ten numer miał natychmiast reagować, więc ludzie chcieli również poprzez wykonanie swojego portretu zachować tą kruchą pamięć o sobie samym. Mamy różaniec chleba, mamy maleńkie rzeźby wykonane w trzonkach od szczoteczek do zębów, sygnet z włosia końskiego z inicjałami więźnia. Był to rodzaj walki o tą godność ludzką, o siebie, o swoją tożsamość. Mój ojciec był więźniem tego obozu i już w 1947 roku, pracując już jako pracownik muzeum w Oświęcimiu, na jednym z tych odcinków, blisko krematoriów 4 i 5, na odcinku szpitala męskiego, już w takich fundamentach, bo to był rozebrany barak, zauważył butelkę. Okazało się, że tam jest kilkanaście kart, na których są rysunki przedstawiające historię obozu Birkenau. Na poszczególnych kartach i na tych rysunkach możemy zobaczyć przybycie transportu do obozu, gdzie wynoszone są z wagonów towarowych bagaże, ludzie są ustawiani obok. Nawet już jest wstępnie przeprowadzana selekcja. Mężczyźni mieli stanąć po jednej stronie, kobiety po drugiej i tu widać, jak dzieci są odrywane od rodziców czy od dziadków. To jest wręcz bardzo takie smutne, makabryczne. Mamy też w muzeum pracę Davida Oller, byłego członka Sonderkommando, który przeżył Auschwitz. David Oller był jednym z nielicznych więźniów Sonderkommando, którzy przeżyli. Jednym z bardzo niewielu, którzy odważyli się mówić o tym, co tutaj przeżyli. I jedynym artystą, który to, co zobaczył, namalował. Dzięki tej sztuce obozowej możemy zobaczyć dzisiaj Auschwitz w oczach więźniów, co jest niezwykle cenne, ponieważ wiemy, jak ubogi jest materiał fotograficzny. Nawet SS-mani nie mogli wykonywać zdjęć na terenie obozu. Sztuka mogła ocalić życie więźnia, ponieważ za wykonany portret czy kartkę okolicznościową dla więźnia funkcyjnego, czy nawet SS-mana, więzień mógł dostać kawałek chleba, czy uniknąć ciężkiej pracy. A z drugiej strony stwarzała ogromne niebezpieczeństwo. Tworzyć sztukę nielegalną, przede wszystkim dokumentować to, co się dzieje w obozie, to znaczyło narażać się na kary, areszt, karną kompanię, czy nawet na śmierć.